Internet bardzo często przekonuje nas, że etat to droga donikąd i żeby zbudować prawdziwy majątek, trzeba założyć własną firmę lub rozwijać startupy. Tymczasem rzeczywistość większości z nas wygląda zupełnie inaczej. Kilkanaście milionów Polaków pracuje dziś na etacie. Ma rodzinę, kredyt, ograniczony czas, ale za to regularnie otrzymuje pensję. Właśnie to może być prawdziwą przewagą w budowaniu majątku. W tym odcinku pokażę 5 najczęstszych finansowych błędów osób pracujących na etacie oraz prosty plan oszczędzania i pomnażania kapitału. Media społecznościowe bardzo często sprzedają dziś jedną konkretną narrację. Etat to porażka, biznes to wolność. A najlepiej jeszcze wyjazd do Dubaju, handel kryptowalutami i dochód pasywny przed 30. Problem w tym, że internet pokazuje głównie ludzi, którym się udało. Widzimy gotowy sukces, wysokie przychody i efekt końcowy. Znacznie rzadziej mamy wgląd w lata stresu, nieudanych projektów i osoby, które po kilku latach wróciły do zwykłej pracy z długami i poczuciem porażki. To klasyczny survivorship bias, czyli skupianie się wyłącznie na zwycięzcach. Dobrym przykładem jest sam YouTube. Czy na tej platformie można zarobić? Oczywiście, ale udaje się to tylko niewielkiej części twórców. Próg monetyzacji, czyli 1000 subskrybentów, przekracza mniej niż 10% kanałów. To oznacza, że ponad 90% osób nigdy nie zobaczy nawet złotówki dochodu na tej platformie. Ale nawet po przekroczeniu tego progu, rzeczywistość często wygląda znacznie mniej spektakularnie niż na instagramowych rolkach. Sam poświęciłem mojemu kanałowi setki godzin pracy, a zyski są raczej symboliczne. W moim przypadku YouTube jest pasją i miejscem, w którym mogę dzielić się wiedzą oraz jednocześnie dużo uczyć. Jednak to praca na etacie pozostaje moim finansowym fundamentem i daje mi komfort spokojnego rozwijania tego projektu. Dla ogromnej części ludzi praca na etacie może być najlepszym narzędziem, jakie mają do dyspozycji. Problemem nie jest forma zatrudnienia. Problemem są błędy finansowe, które często nieświadomie popełniamy. Pierwszym błędem jest brak jasno określonego celu. Wiele osób mówi, że chce oszczędzać albo inwestować, ale gdy zapytamy po co, odpowiedź często brzmi na wszelki wypadek. To zdecydowanie za mało. Zupełnie inaczej podejmujemy decyzje, gdy odkładamy na poduszkę finansową, inaczej gdy zbieramy na wkład własny do mieszkania lub gdy budujemy kapitał na emeryturę. Każdy z tych celów wymaga innego horyzontu czasowego i często również innych narzędzi inwestycyjnych. Brak konkretnego celu sprawia również, że znacznie łatwiej sięgnąć po odłożone pieniądze przy pierwszej lepszej okazji. Jeśli nie wiemy, po co budujemy kapitał, dużo trudniej zrezygnować z nowego telefonu, droższych wakacji czy kolejnego spontanicznego wydatku. To właśnie cel nadaje sens całemu procesowi. Nie motywuje nas sama liczba na rachunku bankowym, ale świadomość, że z każdym miesiącem jesteśmy bliżej finansowego bezpieczeństwa, spokojniejszej emerytury albo większej niezależności. Jeżeli cel odpowiada na pytanie, po co buduję majątek, to system odpowiada na pytanie, jak chcę go budować. Właśnie w tym elemencie napotykamy spore problemy. Wiele osób nie ma jasno określonych zasad. Nie wie, ile chce odkładać każdego miesiąca, w jakie aktywa inwestować, ani jak zachowa się podczas spadków na rynku. W efekcie niemal każda decyzja podejmowana jest od nowa, pod wpływem bieżących emocji czy informacji z mediów. Dobry system działa zupełnie inaczej. To zestaw prostych zasad, które ograniczają liczbę decyzji i pozwalają konsekwentnie realizować wcześniej przyjęty plan. Dzięki temu nie musimy co miesiąc zastanawiać się, czy akurat teraz jest dobry moment na oszczędzanie lub inwestowanie. Sam od prawie 10 lat realizuję swoją strategię emerytalną. W tym czasie rynki wielokrotnie rosły i spadały, zmieniały się stopy procentowe, pojawiały się kryzysy i nowe rekordy na giełdzie. Mimo tego konsekwentnie trzymałem się wcześniej przyjętych zasad. To właśnie dzięki tej regularności udało mi się zgromadzić już ponad 200 000 złotych kapitału emerytalnego. Trzecim błędem jest oczekiwanie, że budowanie majątku przyniesie spektakularne efekty już po kilku miesiącach albo roku inwestowania. Osobiście inwestuję od wielu lat, a pierwsze konto emerytalne założyłem dekadę temu. Mimo tego moje dywidendy w 2025 roku wynosiły mniej niż 500 zł miesięcznie. To oczywiście bardzo przyjemny dodatek i sygnał, że kapitał zaczyna pracować, ale nadal nie jest to poziom, który pozwala rzucić etat i utrzymywać się wyłącznie z inwestycji. I właśnie to warto zrozumieć. Budowanie majątku w większości przypadków nie przypomina sprintu. To proces rozłożony na kilkanaście, a często kilkadziesiąt lat. Najpierw pracujesz ty, potem coraz więcej zaczyna pracować twój kapitał. Wielu ludzi często rezygnuje z oszczędzania i inwestowania, gdy procent składany dopiero zaczyna nabierać rozpędu. Po 2 czy 3 latach nie widzą spektakularnych rezultatów, więc dochodzą do wniosku, że cały system nie ma sensu. Czwartym błędem jest coś, o czym mówi się zdecydowanie za mało.
Inflacja stylu życia. Etat dający przewidywalny dochód to dopiero początek, bo po drodze do finansowego bezpieczeństwa czyha na nas wiele pokus. Rata kredytu hipotecznego za mieszkanie w lepszej lokalizacji, leasing za samochód, który ma komunikować naszą pozycję zawodową, nowy telefon czy kolejne subskrypcje. Zauważacie pewien schemat? W tym układzie nie jesteśmy właścicielami pieniędzy, jesteśmy jedynie ich przekaźnikami. Naszym zadaniem jest odebrać wynagrodzenie od pracodawcy, zapłacić podatki, a następnie w ciągu kilku dni przekazać większość środków bankom, koncernom motoryzacyjnym i globalnym korporacjom. Zabija nas nie tylko inflacja w gospodarce, ale również chęć życia ponad stan. Klasa średnia bardzo często myli wysoki poziom konsumpcji z realnym bogactwem. Tymczasem bogactwo to nie to, co wydajemy. Bogactwo to aktywa, które zostają z nami i z czasem zaczynają pracować na naszą korzyść. Sam kilka razy złapałem się na tym mechanizmie. Niedawno porównywałem wzrost swoich dochodów z wydatkami na wakacje. Okazało się, że w ciągu kilku lat moje wynagrodzenie wzrosło o ponad 20%, natomiast koszt wakacyjnych wyjazdów w tym samym czasie zwiększył się o 300%. Piątym błędem jest odkładanie decyzji o budowaniu majątku w oczekiwaniu na lepszy moment. Czy to w naszym życiu, czy na giełdzie. Zawsze znajdzie się jakiś powód, żeby czekać. Dziś przeszkodą są wysokie wydatki, jutro planowany remont, za kilka miesięcy wakacje albo niepewna sytuacja gospodarcza. Bardzo często słyszę też argument: zacznę inwestować, gdy będę mógł odkładać więcej pieniędzy. Tymczasem budowanie majątku nie zaczyna się od ogromnych kwot. Zaczyna się od pierwszej regularnej wpłaty. Dla jednej osoby będzie to 200 zł miesięcznie, dla innej 500 czy 1000 zł. Znacznie ważniejsze od idealnej kwoty jest wyrobienie nawyku regularnego inwestowania. Dobrym przykładem jest prowadzona przeze mnie seria Portfel 800+. Od ponad roku regularnie inwestuję 800 zł miesięcznie i pokazuję cały proces krok po kroku. Udowadniam, że małe kwoty plus spokojne inwestowanie mogą przynieść większe zyski niż nam się wydaje. Czas w inwestowaniu jest zasobem nieodnawialnym. W praktyce brak decyzji również staje się decyzją, tylko że zazwyczaj bardzo kosztowną. Każdy kolejny rok zwłoki oznacza mniej czasu dla procentu składanego. Jest jednak dobra wiadomość. Większość z tych problemów można rozwiązać właśnie dzięki temu, że pracujemy na etacie. Regularne wynagrodzenie daje bowiem coś, czego wielu inwestorów bardzo potrzebuje: przewidywalność. Co miesiąc na konto wpływa wynagrodzenie, dzięki czemu znacznie łatwiej planować wydatki, budować poduszkę finansową i regularnie inwestować. To właśnie regularność jest jednym z najważniejszych elementów budowania majątku, a etat bardzo ją ułatwia. Ta pozornie nudna stabilność może być ogromnym atutem. Rynek bardzo rzadko nagradza jeden genialny ruch czy spektakularne ryzyko. Znacznie częściej wygrywają ludzie, którzy potrafią działać spokojnie, regularnie i konsekwentnie przez wiele lat. Etat daje do tego bardzo dobre warunki, bo co miesiąc dostajesz nowe paliwo do budowy kapitału. Etat daje również coś, o czym mówi się zdecydowanie za rzadko: spokój psychiczny. To brzmi banalnie, ale psychologia ma ogromny wpływ na decyzje finansowe. Kiedy pojawiają się spadki na giełdzie albo gorsze informacje z gospodarki, regularna pensja pozwala podejmować spokojniejsze i bardziej racjonalne decyzje. Etat nie jest przeszkodą w budowaniu majątku. Dla wielu osób może być wręcz najlepszym narzędziem do systematycznego inwestowania. Pytanie brzmi tylko, jak wykorzystać tę przewagę w praktyce? Gdybym dziś miał budować majątek od zera, pracując wyłącznie na etacie, mój plan byłby zaskakująco prosty. Nie próbowałbym szukać idealnych inwestycji ani sposobu na szybkie wzbogacenie się. Zamiast tego skupiłbym się na kilku zasadach, które można powtarzać przez kolejne 20 lat. Po pierwsze, jasno określiłbym swój cel. Zupełnie inaczej akumuluje się kapitał na nowe auto, a inaczej na emeryturę. To właśnie cel powinien decydować o tym, jakie narzędzia wybieramy, a nie aktualna moda czy nagłówki w mediach. Po drugie, zbudowałbym prosty system. Zaraz po każdej wypłacie określona kwota automatycznie trafiałaby na inwestycje. Nie zastanawiałbym się co miesiąc, czy akurat teraz warto inwestować. Ta decyzja zostałaby podjęta tylko raz. Po trzecie, od samego początku nastawiłbym się na bardzo długi horyzont inwestycyjny. Nie oczekiwałbym spektakularnych efektów po roku czy 2 latach. Budowanie majątku to maraton, a nie sprint. Czas jest jednym z najważniejszych sprzymierzeńców inwestora i nie da się go później nadrobić. Po czwarte, każdą podwyżkę potraktowałbym jako szansę na przyspieszenie budowy kapitału. Gdybym dostał 1000 zł podwyżki, nie przeznaczyłbym całej kwoty na wyższy standard życia. Część poprawiłaby komfort codziennego funkcjonowania, a reszta od razu zwiększyłaby moje miesięczne inwestycje.
Dzięki temu poziom życia rośnie, ale razem z nim rośnie również majątek. I wreszcie po piąte, przestałbym szukać idealnego momentu. Zamiast próbować przewidywać kolejne kryzysy czy hossy, postawiłbym na regularne inwestowanie. Fundamentem mojego portfela byłby szeroki globalny ETF, uzupełniony o rozwiązania takie jak IKE czy IGZE, które dodatkowo wykorzystują dostępne preferencje podatkowe. Budowanie majątku nie zaczyna się od wysokich zarobków. Zaczyna się od dobrych decyzji, które później konsekwentnie powtarzamy przez wiele lat. Daj znać w komentarzu, który z tych 5 błędów najczęściej utrudnia Ci budowanie majątku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.